Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was oczywiście znowu pyszne danie i tym daniem będzie bigos. Bigos domowy, tradycyjny, ale bigos zrobiony, można powiedzieć, na szybko. To znaczy bierzemy sobie około kilograma mięsa bez kości, gulaszowego, albo kupujecie kawałeczek mięsa szynkowego, albo łopatki. Możecie również sobie kupić wieprzowy i dać kawałeczek, chociaż ze 100-200 gram wołowinki. Również idzie. I to smażycie ładnie z czosnkiem na przykład. Można dołożyć troszeczkę cebuli. I w międzyczasie, kiedy Wam się dusi to mięso, około godziny 15 minut, nieraz i półtorej godziny, ugotujecie sobie kapustę, grzybki jak macie suszone. Jeżeli nie macie grzybków, usmażcie sobie pieczarki. Obsmażacie mięso, ono się dusi na wolnym ogniu. W międzyczasie płuczecie kapustę, gotujecie kapustę, smażycie sobie kiełbasę, boczek, przecier, cebulkę, czosnek. To wszystko razem wkładacie do środka, mieszacie, przyprawiacie, doprawiacie i bigos gotowy. Dlatego na ten mój fajny, smaczny bigos dzisiaj Was zapraszam. I Wam powiem, że chciałam dla Was zrobić ten modny film, taki w 3 minuty, jak to robią, ale jak zaczęłam tłumaczyć, znowu wyszłam na 10 minut albo 12, ale nie idzie. Jak ja się rozgadam, naprawdę nie za dużo, ale ja Wam chcę to dokładnie wytłumaczyć, żeście na koniec mieli tak wspaniały bigos, czy takie danie, jak ja bym sobie życzyła, żeby Wam wyszło i żeby Wam smakowało. I wszystkiego najlepszego życzę jeszcze na ten adwent, na te święta. To jest bigos na każdą okazję, czy na każdą imprezkę. Dlatego teraz przejdę i pokażę Wam już, jak ja robiłam po kolei ten mój bigosik. I oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. I teraz pokażę Wam moje składniki szybciutko. To jest tak, gulasz wieprzowy 800, ja mam 800 gram, 2 kiełbasy około 300 gram, 300 gram boczku, kawałeczek żeberka wędzonego mam, przecier. Zamiast cukru daję 2 łyżki marmolady śliwkowej. Jeżeli się nie ma na przykład śliwek, można dołożyć jak najbardziej. To, co ja daję dosyć dużo, to są cebule. Ja mam średnie około 400, nawet 500 gram cebuli. No i oczywiście mam kapustę kiszoną, kilogram bez marchewki, a tutaj mam 1,5 kg z marchewką. Jeżeli Wam zostanie bigos, nie przejmujcie się, można od razu po ugotowaniu powkładać sobie do słoiczków troszeczkę większych i na gorąco jeszcze wkładacie, mocno zakręcacie szczelną pokrywką, odwracacie i naprawdę parę tygodni może taki bigosik Wam w lodówce się przytrzymać, a na pewno 2-3 tygodnie. Jakie przyprawy? A więc tak, ja mam tutaj majeranek, pieprz ściołowy, pieprz czarny, oczywiście sól i tutaj mam ziele angielskie i liść laurowy. I do smażenia smalec, olej, na czym najchętniej smażycie. Teraz umyję sobie mięso i pokażę Wam po kolei, jak ja robię i co robię najpierw. Z pół litra i ja tą kapustę płuczę zawsze, bo wtedy ta gorycz z tej kapusty schodzi. Zalewam wodą, zalewam litrem wody, daję ze 3-4 średnie liście laurowe, do tego z 5-7 ziela angielskiego, łyżkę oliwy. Teraz nastawiam już sobie w międzyczasie przygotowaną kapustę. Teraz już to przykrywam i gotuję około pół godziny od chwili zagotowania się. Mam tutaj 30 deko suszonych grzybów. Jak macie, to proszę dać, jeżeli macie. Ja je opłuczę 2 razy.
I później je pogotuję z pół godzinki i dam do bigosu. Proszę zobaczyć, grzyby sobie postały i gotuję około pół godziny te suszone grzybki. Jak one się ugotują, pokroję drobniutko, wrzucę do kapusty. Pokażę, że te grzybki się już ugotowały. Widzicie, zlewam wodę. I jak te grzybki mi się teraz przystudzą troszeczkę, pokroję drobno i wrzucę do tej kapusty. Oczywiście możemy też tą wodę wlać do kapusty. I teraz, jak te grzybki nam przystygną, możemy sobie bardzo drobniutko pokroić. Bigos można robić bardzo długo i można zrobić szybko. Ta opcja moja teraz na szybko jest dlatego, że robimy bez gotowania różnych kości, ponieważ to długo trwa. A tak macie gotowy gulasz, wrzucacie do garnka, na patelnię. On wam się obsmaży, dusi. W międzyczasie gotujecie, przygotujecie sobie wszystkie te produkty, mieszacie i bigos doprawiacie i już jest gotowy. Dlatego to jest taka moja szybka opcja. I teraz nalewamy 3 łyżki oleju rzepakowego i z łyżkę oliwy. Wlewamy na rozgrzaną patelnię albo garnek i dajemy mięso. Łyżeczkę pieprzu czarnego, łyżeczki soli, łyżeczkę papryki słodkiej. Pod koniec damy ostrej i ze 3 ząbki czosnku. Zalewamy wodą, pół litra wody i kawałeczek daję liścia laurowego, ze 3-4 ziela angielskie. I duszę tak około godziny 15 minut. Daję 3 łyżki oleju i teraz smażę już boczek. I teraz dopiero dajemy kiełbasę. Już się ładnie podsmażyło. Wrzucam tą cebulę. Już się cebulka lekko podrumieniła. Teraz daję te grzybki tutaj do tego. A więc wszystko robimy tu osobno, te wszystkie jakby dodatki. I wam powiem, że bigos będzie naprawdę rewelacja. I zaraz do akcji wchodzi przeciek pomidorowy. Przynajmniej ze 3-4 łyżki, ponieważ ja lubię bardziej czerwoną. I teraz to nam się już usmażyło. Daję. Raz. 2, 3, 4, a nawet 5 łyżek przecieru tutaj na tą ilość. Zobaczcie, jaki ładny kolor to już zostało. To już mogę zmniejszyć. Tutaj kapustę włączam na tym drugim kółku. Teraz jest już gotowe to wszystko razem. I teraz do tej kapusty gotującej się dajemy to wszystko, tą całą mieszankę. Ja tutaj mam od grzybków tą wodę. Mogę sobie szybciutko zaraz tak polać, ponieważ to jest przecier, ten dobry smak. I teraz mieszam to z tą kapustą. Mieszam. I jeszcze zanim to mięso mi się teraz dogotuje, to sobie teraz na wolnym ogniu jakby razem się gotuje. Teraz już mogę dać łyżeczkę majranku, niech on się tutaj nam nagotuje. To co mogę dać jeszcze, to jest łyżeczka pieprzu ziołowego, a nawet 2, ponieważ tutaj są zioła. I
I na pewno jeszcze z łyżeczka pieprzu czarnego czy kolorowego. O, mam marmoladę z własnej roboty, a więc śliwki są tutaj, widzicie. I daję 2 łyżki takiej marmolady. I wam powiem, że będzie naprawdę smakowało. Nie obawiajcie się tej marmolady. Zobaczyć. Teraz mija czas. Ja wchodzę i patrzę, czy to mięso już jest gotowane, czy utuszone. Ale to co mogę sobie teraz zrobić jeszcze, na przykład, to spróbować już tą kapustę, czy już ten bigosik. Zobaczcie, z tej wędzonki wychodzą już takie kości. Widzicie, na to trzeba proszę uważać. I teraz tutaj sobie ją dogotuję. Super. Przykrywam i zanim mięso się ugotuje, kapustę teraz na 1, w skala 9:1, mięso na 4 mi się tutaj gotuje. Teraz już jest miękkie. Proszę zobaczyć, ono się kruszy. Możemy to wszystko bezpośrednio wlać tutaj. Teraz to mięso spróbuję jakby wprowadzić do środka do kapusty. I proszę zobaczyć, ja tutaj jeszcze dam z łyżkę przecieru. Jeżeli się nie boicie magii, dajcie proszę z łyżeczkę magii na koniec. Wiem, że w Polsce ludzie robią z magii dużo, a więc nie obawiamy się. Troszeczkę nie zaszkodzi. I mieszam to wszystko razem. I jak teraz mi się to wszystko połączy, jeszcze tak z 10-15 minut na wolnym ogniu, niech sobie postoi, niech puści ten smak. Oczywiście znowu zaczynam próbować. Ponieważ jedna kość mi tutaj wyszła, to bałam się, że może mi wejść do bigosu, a więc sprawdźcie sobie proszę i możecie jak najbardziej już pod koniec gotowania wyciągnąć już i dogotować osobno w garczku jakimś, tak jak ja. Później obieracie i to mięso wkładamy tutaj do środka. I proszę zobaczyć, rozdrobniłam i teraz tą wędzonkę daję tutaj już do środka jeszcze. Gotowy. I zobaczcie, wody bardzo mało u mnie. Widzicie? Prawie troszeczkę tej wody jest, ale nie ma za dużo. I tak musi być. Tak wygląda mój bigos. Ja nie lubię w ogóle, jak jest bardzo dużo wody w bigosie. Jeżeli lubicie bardziej ostry, możemy dać troszeczkę z 1/3 łyżeczki, z pół łyżeczki papryki ostrej. Jeszcze dać z pół łyżeczki pieprzu kolorowego. Dajcie jeszcze z łyżeczkę soli na koniec i wam powiem to wszystko. A więc chciałam zrobić krótki filmik, ale chyba z tego nic nie wyjdzie, bo jak wam zaczynam to wszystko tłumaczyć, to jednak kosztuje czasu. Ale ja chcę, żeby wam ten bigos wyszedł po prostu superowo. Nie po prostu jakiś tam bigos. Proszę zobaczyć, tak wam jakby z bliska chcę pokazać na talerzu, jak to wygląda. A więc moja rodzina zajada się, moi znajomi również tym bigosem, a więc to jest na pewno jeden, można powiedzieć, z lepszych bigosów, jakie ja jadłam. Naprawdę, nie kłamię. A wy zróbcie, spróbujcie, popatrzcie sobie. Możliwe, że też powiecie, że jest pyszny. I jak można prosić o łapki, o suby. Będę się bardzo cieszyła. Dziękuję bardzo i do widzenia.